Chyba każda osoba nosząca się z zamiarem zakupu samochodowej stacji multimedialnej wyposażonej w wysuwany wyświetlacz, choć przez chwilę zastanawiała się, jaka jest żywotność połączeń oraz mechanizmu ekranu. Ile razy wyświetlacz zostanie wysunięty, zanim coś zawiedzie? A może to ja jestem nadgorliwy i w takich tematach zjada mnie wewnętrzna ciekawość? W każdym razie postanowiłem sprawdzić trwałość typowej stacji multimedialnej o rozmiarze 1 DIN dalekowschodniej produkcji. Ten egzemplarz to urządzenie marki Seikane, model S56008, którego amatorska recenzja jest dostępna na moim kanale. Ale na portalach pokroju AliExpress można znaleźć praktycznie taki sam radioodtwarzacz, sprzedawany przez kilka innych marek. Różnią się one wyposażeniem, ilością pamięci oraz wyglądem panelu przedniego, ale mechanizm wyświetlacza jest we wszystkich wykonany bardzo podobnie. Widać to także po ofercie części zamiennych, takich jak wyświetlacze czy silniczki. Są one uniwersalne i pasują do wszystkich modeli. Produkcja, jak to się mówi, na jedno kopyto oraz kopiowanie kopii. W każdym razie mój egzemplarz przepracował do tej pory pół roku codziennego zimowo-wiosennego użytkowania, a więc najwyższa pora nieco go zmęczyć. Mam także porównanie do urządzenia markowego, które ma na karku kilka ładnych lat pracy z jednokrotną wymianą taśmy wyświetlacza. Postaram się, oczywiście w miarę moich bardzo amatorskich możliwości, rzetelnie ocenić trwałość tego typu budżetowego radioodtwarzacza. Na starcie słowo o tym, w jaki sposób będę przeprowadzał moją próbę. Jeżeli nie chcecie słuchać tych głupot, polecam przewinąć film do momentu wskazanego teraz na ekranie lub skorzystać ze spisu treści umieszczonego w opisie. Jak możecie zauważyć, radio zapamiętuje pozycję ekranu podczas wyłączania zapłonu i samoczynnie powraca do niej podczas kolejnego włączenia. Wynika z tego, że wystarczy cyklicznie włączać oraz wyłączać zasilanie na przewodzie opisanym jako zapłon akcesoria, aby wymuszać otwieranie oraz zamykanie wyświetlacza. Na pomysł całej tej próby żywotności wpadłem pewnego niedzielnego popołudnia i niewiele myśląc chciałem szybko skonstruować prosty układ czasowy, oparty o chyba najpopularniejszy scalak NE555, którego rozpiskę wyprowadzeń każdy elektronik ma w głowie. Podstawy podstaw z czasów technikum, najprostszy licznik czasu. Niestety moja ostatnia przeprowadzka wymusiła konieczność wyrzucenia wielu przydasiów, tak więc poszukiwania 3 piątek w szufladach oraz piwnicy nie dały żadnych rezultatów. Jak zwykle było tam wszystko, tylko nie to, czego potrzebowałem. Szybko jednak przypomniałem sobie, że przecież system alarmowy, który zamontowałem w moim nowym lokum, w ogóle nie wykorzystuje wyjść płyty głównej. Wynika to z faktu, że serce systemu ukryłem w tajemniczej czarnej dziurze, a całość osprzętu wykorzystuje ekspandery wejść i wyjść montowane w różnych miejscach. Na przykład moduł INT IORS umieszczony w rozdzielni elektrycznej pozwala zintegrować oraz sterować oświetleniem całego mieszkania z dowolnego miejsca. Przełączniki chwilowe na ścianach, manipulatory, telefony komórkowe, piloty, logika obecności w danym pomieszczeniu oraz jasności na zewnątrz. W zasadzie co kto sobie wymyśli, wystarczy odpowiednio oprogramować system według własnej fantazji. Widzicie nawet, że sztucznie obciążyłem wyjścia wysokoprądowe płyty głównej za pomocą rezystorów, ponieważ są one niewykorzystywane. Rzadka sytuacja. A zatem podłączam przekaźnik sterujący do jednego z wyjść, ponieważ radio będę zasilał z osobnego zasilacza laboratoryjnego, a następnie odpowiednio je konfiguruję. Centrale alarmowe z rodziny Integra pozwalają w tej materii na praktycznie dowolny scenariusz. Wykorzystuję więc jeden z wolnych liczników czasu oraz logikę zależną. Dorzucam także wizualizację aktywności testu do wygaszacza ekranu manipulatora dotykowego umieszczonego w przedpokoju, a do jednej z list funkcji odpowiednie makropolecenie przełączające, które pozwoli mi na włączanie oraz wyłączanie całej procedury testowej, bez konieczności łączenia komputera z centralą. Zapis ustawień do pamięci nieulotnej, restart systemu i wszystko działa tak, jak to sobie wymyśliłem. Zdaję sobie sprawę, że jest to strzelanie z działa do komara, ale chciałem wykorzystać wolne popołudnie, których nie ma ostatnio zbyt wiele. Poza tym całość przygotowań wraz z programowaniem zajęła mi pół godziny, a więc nie ma tragedii. Przekaźnik będzie przełączany co 15 sekund, co z zapasem wystarczy na wykonanie otwarcia lub zamknięcia wyświetlacza. Trzeba tutaj uwzględnić nieco wolniejszą pracę mechanizmu wysuwającego ekran w niskich temperaturach. W jaki sposób przeprowadzić test, aby odwzorować możliwie naturalne zużycie sprzętu tego rodzaju?
Z doświadczenia nabytego przeze mnie podczas napraw elektroniki konsumenckiej wynika, że najsłabszym ogniwem w przypadku takich urządzeń są taśmy łączące wyświetlacze oraz inne elementy ruchome z resztą elektroniki. Dodatkowo połączenia te dużo szybciej zużywają się podczas pracy w niskich temperaturach. Taśma traci wtedy elastyczność oraz powstają mikropęknięcia, które z upływem czasu prowadzą do całkowitego przerwania takiego połączenia. Mój pomysł jest następujący. Dla uproszczenia zakładam, że rok zawsze liczy 365 dni, a astronomiczna zima 89 dni. Mam zatem 89 zimnych oraz 276, bo 365 minus 89 pozostałych dni w roku. Zakładam także, że każdego dnia dwukrotnie uruchomię radioodtwarzacz, na przykład droga do pracy i z powrotem. W ciągu każdego z zimowych dni wyświetlacz otworzy się więc dwukrotnie. 89 dni razy 2 otwarcia daje 178 wysunięć ekranu na zimno. Zamykanie ekranu nawet podczas zimowych dni odbywać się będzie już na ciepło, ponieważ komora montażu radioodtwarzacza praktycznie każdej marki samochodu bardzo szybko się nagrzewa. W jej pobliżu biegną połączenia nawiewników tablicy rozdzielczej i ciepłe powietrze płynące z nagrzewnicy robi swoje. Polecam to sprawdzić, wysuwając dowolne radio zimą przy włączonym ogrzewaniu wnętrza. Pracująca pod obciążeniem głośników końcówka mocy samego urządzenia także robi swoje. Powracając do tematu, otrzymuję kolejne 178 zamknięć wyświetlacza w okresie zimowym, ale tym razem na ciepło. Dla uproszczenia każdą operację otwarcia lub zamknięcia wyświetlacza nazwę cyklem pracy mechanizmu. Pozostałe niezimowe dni roku dają 1104, bo 276 dni razy 4, cykle wykonane na ciepło. Symulacja dwukrotnego włączenia radioodtwarzacza każdego dnia w roku wymaga zatem wykonania 178 cykli zimnych oraz 1282, bo 178 plus 1104 cykli ciepłych. Założenia bardzo optymistyczne. Co prawda nie każdy z nas jeździ samochodem codziennie, ale z drugiej strony nie jeździmy tylko do pracy i z powrotem. Uważam więc, że rozsądnie będzie zwiększyć wyliczenia o 50%. 178 plus 50% daje 267. 1282 plus 50% daje 1923. Ostatecznie na każdy rok pracy urządzenia przypada 267 zimnych cykli oraz 1923 ciepłe. Estymacja mało profesjonalna, ale cały ten test jest również mocno amatorski. Pora na właściwą próbę. Podłączony radioodtwarzacz umieszczam w zamrażalniku na całą noc. Następnego dnia temperatura obudowy urządzenia, no właśnie, jest niższa niż zakres pomiarowy termometru bezdotykowego, a dolna granica jego wskazań to minus 20 stopni Celsjusza. Klasyczny ustrój pomiarowy, który również tutaj umieściłem, ratuje sprawę. Temperatura minus 26 stopni Celsjusza. Umieszczam w zamrażarce kamerę oraz latarkę jako oświetlenie planu i uruchamiam procedurę testową. Ustaliłem, że wykonam 100 cykli zimnych, następnie 100 ciepłych, kolejne 100 zimnych i tak dalej. Gdy licznik zimnych cykli osiągnie wartość roczną, będę wykonywał tylko cykle ciepłe. Gdy i te się skończą, ponawiam całość, symulując kolejny rok użytkowania. Transze po 100 cykli wydłużają całość testu ze względu na konieczność mrożenia i rozmrażania urządzenia, ale są konieczne, aby zweryfikować sprawność całości oraz zauważyć ewentualne uszkodzenia. Przyczyniają się także do nadania realizmu tej próbie. Chodzi o stosunek cykli ciepłych do zimnych na wypadek, gdyby coś chciało uszkodzić się przed upływem testowego roku. Wykonuję pierwsze 50 włączeń urządzenia, czyli 100 zimnych cykli wyświetlacza. Nie ma tutaj znaczenia, czy mam do czynienia z otwarciem, czy też zamknięciem ekranu, ponieważ wykonana praca jest identyczna. Poza tym temperatura wewnętrzna urządzenia przy tak mocnym zmrożeniu, kilkusekundowej pracy oraz braku obciążenia końcówki mocy nie wzrasta zbyt szybko. Można zauważyć, że radio nie uruchamia się poprawnie w tak zimnym środowisku. Wczytywany jest tylko ekran początkowy, ale w niczym to nie przeszkadza. Rozmrażam urządzenie przez kolejne kilka godzin i sprawdzam, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo. Kolejne 100 cykli, tym razem na ciepło i niestety już pod koniec tego etapu, a dokładniej po 76 cyklach, zauważam, że urządzenie zaczyna jak gdyby samoczynnie aktywować różne funkcje. Okazuje się, że występuje problem z dotykiem. Działa on losowo. Kontynuowałem test. Po kolejnych 40 otwarciach wyświetlacz całkowicie przestał reagować na dotyk. No cóż, najwyższy czas rozebrać stację.
Tak przy okazji, jakość połączeń lutowanych, uwzględniając fakt, że jest to bezołowiowa technika łączenia, jest bardzo słaba. Tutaj również widać mocne oszczędności. Nie oczyszczono nawet masek płytek drukowanych z topnika po procesie produkcyjnym. Mechanizm wysuwania wyświetlacza obficie nasmarowany, to akurat na plus. Natomiast taśma łącząca część ruchomą z płytą główną to jakiś żart. Jest chyba cieńsza niż papier gazetowy, tak słabo wykonanej jeszcze nie widziałem. Obawiam się, że właśnie to połączenie zawiodło, ale mozolny test wszystkich ścieżek z wykorzystaniem generatora oraz oscyloskopu poruszając taśmą weryfikuje moje podejrzenia. To nie to. Demontuję więc dalej. Jak możecie zauważyć, standardowo tak jak w telefonach i innych urządzeniach, wyświetlacz oraz warstwa dotykowa nie są zintegrowane. Posiadają również osobne taśmy połączeniowe. Niestety połączenie dotyku jest w tym przypadku najbardziej narażone na załamanie, a sama taśma połączeniowa nie jest wymienna. Radioodtwarzacze takich producentów jak na przykład Pionier umożliwiają wymianę samej taśmy, która jest jednocześnie połączeniem wyświetlacza, bez rozbierania całości. Jest to po prostu element eksploatacyjny. Podgrzewam obramowanie wyświetlacza gorącym powietrzem i delikatnie odklejam warstwę dotykową. Klej trzymał tak słabo, że nie zdążyłem nawet założyć rękawiczek, co jest nieprofesjonalne, ale wam je polecam, aby uchronić dłonie przed przecięciem. Pojemnościowa warstwa dotykowa jest sterowana przez kontroler produkcji GoodXa o symbolu GT911. Prosty układ, który komunikuje się z radioodtwarzaczem za pośrednictwem protokołu I2C. Kilka minut poszukiwań w chińskich sklepach i odpowiednia płytka znaleziona oraz zamówiona. Cena jest przystępna, ale niestety adekwatna do jakości. Na początek 2 sztuki, a jeżeli wszystko będzie pasowało, to zamówię większą ilość do dalszych testów. Po 2 tygodniach przesyłkę mam już w swoich rękach. Całość wzorcowo zabezpieczona na czas transportu. Niestety okazało się, że towar wygląda nieco inaczej niż na zdjęciach, o czym nie zostałem poinformowany. Tak to właśnie jest z zakupami w Chinach. Na szczęście w moim urządzeniu miejsca jest pod dostatkiem, więc szersza taśma bez problemu zmieści się w obudowie ekranu. Na wszelki wypadek porównuję rozpiskę wyprowadzeń uszkodzonego oraz nowego podzespołu, ale wszystko się zgadza. Czyszczę ramki wyświetlacza z pozostałości starego kleju, używając izopropanolu i montuję nową sztukę. Próbne uruchomienie potwierdza prawidłową pracę całości. Cóż, poprzedni test nie był miarodajny. Urządzenie przeżyło pół roku normalnej pracy w prawdziwym świecie oraz w przybliżeniu połowę następnej zimy w warunkach amatorskiego testu. Teraz jednak warstwa dotykowa jest nieużywana. Mogę więc rozpocząć całość od początku i zebrać więcej dokładnych danych, a przynajmniej taką mam nadzieję. Kolejna płytka dotykowa, a raczej taśma łącząca ją z modułem wysuwanego wyświetlacza, poddaje się po 267 zimnych, czyli całości rocznych oraz 900 ciepłych cyklach. Montuję więc następną, która powtarza mniej więcej wynik poprzedniczki, czyli wszystkie cykle zimne oraz 1200 ciepłych. Granica błędu pomiarowego. Zamawiam kolejne 2 sztuki. Trzecia zakupiona przeze mnie płytka nie odstaje od reszty. Tym razem po 1000 ciepłych cyklach zaczęły się problemy. Zamontowałem 4. egzemplarz. Po wykonaniu wszystkich zimnych oraz 200 ciepłych cyklach urządzenie zaczyna dziwnie się zachowywać. Szybka diagnoza. Uszkodzeniu uległa tym razem taśma łącząca moduł otwieranego ekranu z płytą główną urządzenia. Taśmę także zamawiam oraz wymieniam, ale nie ma sensu niepotrzebnie wydłużać tego filmu, pokazując całą procedurę. Jest ona banalna. Po wymęczeniu kolejnych 2 warstw dotykowych i połowie trzeciej urządzenie nagle przestaje się załączać. Nie dysponując schematem tego sprzętu, pobieram z sieci internet dokumentację wszystkich układów scalonych w nim występujących. Tak wygląda sygnał zegara układu zarządzającego zasilaniem radioodtwarzacza. Raz jest, raz go nie ma. Na pierwszy rzut oka widać, że, mówiąc potocznym językiem, coś nie kontaktuje. Nie wdając się w szczegóły, odnajduję rezystor wykonany w technologii SMD odpowiedzialny za ten problem. Niska jakość połączeń lutowanych zaczyna zbierać swoje żniwa. Z uwagi na technologię łączenia bezołowiowego jestem zmuszony do zwiększenia temperatury roboczej lutownicy i z trudem poprawiam połączenie. Laminat jest tragicznej jakości. Myślę, że ścieżki przy nieodpowiednim podejściu odparzałyby się tutaj momentalnie, a producent nie przewidział jakiejkolwiek naprawy. Po przelutowaniu rezystora wszystko wraca do normy. Okej, myślę, że zmarnowałem wam wystarczająco dużo czasu. Ja osobiście lubię takie serwisowe tematy, ale wątpię, aby ktokolwiek chciał pochylać się nad naprawą tego typu sprzętu. Myślę, że każdy z oglądających ten film wyciągnie własne wnioski z mojego amatorsko przeprowadzonego testu żywotności. Moim zdaniem dostajemy dokładnie to, za co płacimy i cudów się nie spodziewałem. Zgodnie z komentarzem zamieszczonym przez jednego z widzów pod moim poprzednim filmem dotyczącej tej stacji, w niesprzyjających warunkach urządzenie może mieć problem z osiągnięciem roku bez awaryjnej pracy.
pracy. Jeżeli zakupicie zapasowe płytki dotykowe, to sprzęt posłuży Wam 2, a może nawet i 3 lata przy dobrych wiatrach. Radioodtwarzacze bardziej znanych marek, tak jak prezentowany w tym momencie Pionier, potrafią pracować latami bez jakiejkolwiek awarii. A jeżeli dojdzie już do wyeksploatowania taśmy łączącej wyświetlacz, to możliwa jest jej wymiana w prosty sposób. Ceniącym spokój oraz jakość ponad funkcjonalność polecam tego typu sprzęt. Pozostaje jeszcze kwestia rozpatrywania ewentualnej gwarancji przez firmę Seikane. Napisałem maila w tej sprawie zgodnie z instrukcją wydrukowaną na karcie gwarancyjnej. Wymiana korespondencji trwała kilka dni. Producent prosił mnie o restart urządzenia do ustawień fabrycznych przy użyciu myszki podłączonej do portu USB radioodtwarzacza. Proponowano także kalibrację niedziałającego przecież ekranu dotykowego. Jakiś paradoks. W ostateczności producent zadecydował o przesłaniu panelu dotykowego. Zapytany, czy taka wymiana jest skomplikowana we własnym zakresie, zmienił front działań i poprosił o nagranie filmu potwierdzającego usterkę. Ciekawe, czy będą przeglądali YouTube'a. Zrezygnowałem z dalszej korespondencji, ponieważ na urządzeniu przeprowadzałem eksperymenty, zatem żądanie czegokolwiek byłoby nie w porządku wobec firmy. Ale daje Wam to pewnego rodzaju obraz całej sytuacji. Czyli jeżeli nie macie wiedzy dotyczącej wymiany warstwy dotykowej, to gwarancja na nic się Wam nie przyda, ponieważ producent może przesłać jedynie części potrzebne do ewentualnej naprawy. Kupując w Chinach należy mieć to na uwadze. Tym sposobem dobrnęliśmy wspólnie do końca tego wideo. W związku z dużym, jak na mój kanał, zainteresowaniem testami stacji multimedialnych informuję, że aktualnie użytkuję kolejne urządzenie dalekowschodniej produkcji. Tym razem o rozmiarze 2 DIN. Materiał pojawi się na moim kanale po zakończeniu testów. Póki co zajrzyjcie także do Laguna Fana oraz Rysiuncia. Dziękuję Wam za poświęcony czas i klasycznie już do zobaczenia niebawem.